Gdybym zapytał was, jaka misja w serii Call of Duty jest najbardziej zapamiętana, pewnie spora część wymieniłaby Prypeć z Modern Warfare. I faktycznie Infinity Ward udało się idealnie oddać klimat komunistycznej Rosji. Dlaczego o tym wspominam i jaki to ma związek z bohaterem tej recenzji? Ano dość spory. Oto najnowsze dzieło od Bloober Team o tytule The Medium. Krążą pogłoski, że gry przygodowe umarły. Pojawiają się co prawda od czasu do czasu tu i tam, wypełniając niewielką niszę. Sam wychowany na wściekle trudnych przygodówkach Sierry czy Lucasfilmu, a późniejszego LucasArtsu, często wracam z tęsknotą do tych pięknych czasów, kiedy to point and clicki królowały na rynku. Owszem, dziś adventury przeszły metamorfozę. Gry od Supermassive Games czy Telltale są takimi przygodówkami 2.0. Ale tych klasycznych jest niestety coraz mniej i tutaj wchodzi na scenę The Medium. Bloober Team, znane głównie z, jak to się brzydko mówi, symulatorów chodzenia, postanowiło zerwać z tematem, z którym są kojarzeni i postawili na klasyczną przygodówkę, no powiedzmy mniej więcej. Klasyczna przygodówka nie miałaby dziś racji bytu, więc Medium trochę stoi w rozkroku. Historia opowiada o Mariannie, która posiada niezwykły dar. Może równocześnie istnieć w dwóch światach, rzeczywistym, jak i duchowym, który przypomina skrzyżowanie dzieł Zdzisława Beksińskiego z wizją piekła z filmowego Konstantina. Marianna odbiera telefon od tajemniczego Tomasa, który prosi, aby przyjechała do ośrodka wypoczynkowego Niwa, gdzie pozna źródło swoich niezwykłych mocy. Marianna, nie zastanawiając się, rusza do ośrodka, odkrywając skrywające się tam tajemnice, ale i coś więcej. Historia jak zwykle u Bloobera to wysoka półka, choć nie mamy tutaj do czynienia z fabułą, która skłania do własnych interpretacji, przynajmniej nie w takim stopniu jak w Layers of Fear. Zdecydowanie widać, że Bloober doskonale się w tym gatunku czuje. Konstrukcja historii jest tak zbudowana, aby ciekawić i trzymać na krawędzi fotela. Kolejne odkrywane fakty często stawiają coraz więcej pytań, by w kulminacyjnym momencie połączyć się w zgrabne puzzle. Oczywiście od nas zależy, ile chcemy się o ośrodku Niwa dowiedzieć, bo jest tutaj sporo znajdziek pobocznych, wyjaśniających to i owo, choć jak to u Bloobera niekoniecznie wprost. Cieszy fakt, że fabuła jest bardziej spójna, bo zdawało się studiu odlecieć jak w Layers of Fear 2, gdzie mnie osobiście historia bardzo męczyła. Jak wspomniałem, gra to adventure, choć nie jest to klasyczny point and click. Marianną sterujemy padem, a miejsca, gdzie możemy wykonać jakąś interakcję, podświetlają się niewielką kropką, gdy tylko się do niego zbliżymy. Oczywiście zbieramy przedmioty i używamy ich w różnych miejscach. Stety lub niestety gra jest tak skonstruowana, aby była lekka, łatwa i przyjemna. Nie zdarzy nam się zablokować na jakiejś zagadce. Jeśli jest generator bez paliwa, to zaraz w następnej lokacji znajdziemy kanister. Jasne, czasami są bardziej ciekawe zagadki, ale widać, że gra była tworzona pod szerokie grono odbiorców, a nie pod pasjonatów point and clicków, którzy potrafią ślęczeć nad jedną zagadką cały tydzień, próbując wszystkiego na wszystkim. Z jednej strony jest to dobre podejście, rozgrywka jest płynna i wartka. Z drugiej, no cóż, brakowało mi czasami wysilania mózgownicy, choć i tak skończenie gry zajęło mi niecałe 8 godzin, ale jako fanatyk adventure'ów wąchałem wszystkie ściany i kąty, zbierając znajdźkowe trofea za pierwszym przejściem gry. Tak czy tak, jest to całkiem przyzwoity wynik. Niespotykanym patentem na rozgrywkę, jaki miał Bloober, to właśnie to jednoczesne istnienie w dwóch światach. Twórcy nie poszli na łatwiznę, oferując nam po prostu przełączanie się pomiędzy światami. Otóż gdy Marianna przechodzi w świat duchowy, ekran dzieli się na pół i jednocześnie sterujemy dwoma postaciami. Oczywiście świat duchowy jest jakby koszmarnym odbiciem świata rzeczywistego i to jest często fajnie podkreślane. Wtedy też zagadki czekają nas w jednej i w drugiej rzeczywistości. Miejscami to, co zrobimy w świecie duchowym, ma przełożenie na świat rzeczywisty i ma to fajnie pomyślane ograniczenia. Jeśli w jednym świecie są otwarte drzwi, a w drugim nie, nie możemy przez nie przejść, bo obie postacie wykonują dokładnie te same czynności. Wtedy też możemy rozłączyć więź pomiędzy Mariannami, sterując tylko duchową częścią bohaterki. Ale jest tutaj limit czasowy, ponieważ im dłużej jesteśmy odcięci od naszego fizycznego ciała, tym Marianna coraz bardziej zanika. Pomysł był fajny, ale
ale mam wrażenie, że nie do końca wykorzystano tutaj potencjał. W zasadzie jedynie jedna zagadka na samym końcu pozwala użyć w ciekawy sposób tej umiejętności. W duchowym świecie Marianna może pozyskiwać energię ze specjalnych iskier, która posłuży jej do tworzenia bariery ochronnej lub tworzenia wyładowań energii, które uruchomią jakieś sprzęty. Grając w The Medium nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że twórcy świadomie lub nieświadomie czerpali inspiracje z wielu innych gier. Znajdziemy tutaj ślady wspomnianych na początku produkcji, ale i trochę Silent Hilla, Fatal Frame'a, trochę Syberii, nawet w pewnym momencie ślady wcześniejszej gry od Bloober, Blair Witch, choć nie wiem, czy to intencjonalne czy nie, sprawiało mi sporo radochy odnajdywanie tych tropów. Wspomniałem na początku o klimacie komunistycznej Rosji. Gra jest przesiąknięta klimatem PRL-u. Jest to tak dobrze pokazane, że czułem autentyczną tęsknotę za siermięgą lat 80. Grając z Mariolą co rusz łapaliśmy się na to, że przedmioty, które występowały w grze mieliśmy w domu. A to odkurzacze Zelmer od predomu, a to metalowe nakładki na szklanki albo czajnik. Jest tego masa. Znajdziemy tutaj smaczki, które kojarzą tylko najstarsi gracze. Kartki na mięso, charakterystyczne telefony Bartek i tak dalej. Początek gry, który dzieje się w krakowskiej kamienicy, jest tak idealnie oddany, że wygląda jak miejscówka, którą doskonale znam. Klimat, jakim jest przesiąknięty Medium, jest tak unikalny, że chyba żadnej grze nie udało się tego tak idealnie oddać. Spędzałem długie minuty skanując każdą lokację i szukając znajomych sprzętów, które mieli kiedyś moi rodzice. Choć tutaj niewielka uwaga do Bluebera. Te pomarańczowe długopisy z niebieską skówką nie były z PRL-u, pojawiły się jednak trochę później. Tak czy tak, dla wielu graczy gra będzie wehikułem czasu do komuny i dla myślę wielu będzie to całkiem nostalgiczna podróż. Okej, ale muszę się doczepić do kilku rzeczy, żeby nie było za pięknie. Twórcy postawili sobie za cel, aby gra była mroczna. I tak, miejscami nie jest nawet mroczna, jest całkowicie czarna, przez co niektóre lokacje są mocno nieczytelne. Co prawda Marianna w którymś momencie znajduje latarkę, ale czemu nie możemy sterować jej światłem? Zwłaszcza, że prawa gałka na padzie leży odłogiem. Tak rozwiązałoby to wiele problemów i pozwalało zajrzeć tam, gdzie chcemy zajrzeć. Tak trzeba całą Mariannę ustawić się w ten sposób, aby było widać co trzeba, a czasami niestety jest to dość trudne. Gra też ma okazyjne glicze graficzne i to z gatunku takich, które mogą zmrozić krew w żyłach, bo wyglądają jakby się psuła konsola. Nie były one częste, ale gdy były, to serce mi na moment stawało. Jeśli chodzi o oprawę, Bloober Team od zawsze zaskakiwał mnie jakością swoich produkcji. W Layers of Fear w Unity osiągnęli poziom, który sądziłem, że jest niemożliwy. Kolejne gry tylko utwierdzały mnie w temacie, że jeśli chodzi o miejscówki, Bloober nie ma sobie równych. Może nie na świecie, ale na pewno w polskim game devie. The Medium nie jest wyjątkiem. Miejscami twórcy poszli wręcz w stronę fotorealizmu. Las z początkowych lokacji wygląda jak ze zdjęcia. Przemierzając lokację Niwy niemal czujesz kurz zalegający w kątach. Lokacje to najwyższa półka i widać, że Bloober konsekwentnie wraz z kolejnymi grami poprzeczkę oprawy cały czas podnosi. Mieszkanie w krakowskiej kamienicy to już mistrzostwo świata. Niemal czujesz syf na kafelkach w kuchni. Czujesz charakterystyczny zapach segmentów pokoju. W całym tym graficznym splendorze niestety postacie wyszły tak sobie. Nie są złe, no ale jednak szału nie robią. Gra jest dostępna w języku angielskim z polskimi napisami. Tutaj muszę się niestety do tego doczepić. Czy dodanie polskiej ścieżki dialogowej byłoby sporym problemem? Niestety dziwnie to wygląda, gdy widzisz kartkę na mięso, którą doskonale znasz, a teksty na niej są po angielsku. Często brakuje tutaj konsekwencji. Część z napisów jest po angielsku, na przykład plakaty, a część po polsku, na przykład nazwa ośrodka czy napisy na produktach. Powoduje to zbędne zamieszanie. Ma się wrażenie, że było dwóch producentów gry. Jeden ciągnął w jak największą swojskość i polskość, a drugi, aby gra była jak najbardziej zrozumiała dla angielskojęzycznych graczy. Kilka słów o muzyce, bo tutaj Bloober ponownie pojechał po bandzie. Z jednej strony mistrz Akira Yamaoka, którego znamy z serii Silent Hill, a z drugiej nasz rodak Arkadiusz Rejkowski. Połączone siły tych panów to mieszanka wybuchowa. Muzyka to mocny element gry, podkreśla grozę, a gdy trzeba uraczy nas fajnymi śpiewanymi numerami. Wyszło naprawdę super.
Podsumowując, The Medium to gra, która rozpaliła we mnie tęsknotę za czasami minionymi. Osadzenie historii w takich, a nie innych lokacjach daje piorunujące wrażenie. Nie wiem, czy wszyscy odczują to samo, czy tylko ci, którzy faktycznie te czasy pamiętają mniej lub bardziej. Niemniej The Medium to świetny tytuł. Pokazuje, że Polacy potrafią i to potrafią tak, jak nie potrafi nikt inny. Czy polecam? Jak najbardziej, bo gra jest przesiąknięta polskością na wskroś. Choć oczywiście miejscami irytują te angielskie teksty, ale i tak. Ta gra jest bardziej polska niż wszystko, w co do tej pory grałem. Do tego jest to gatunek, który szanuję i który nadal uwielbiam. Choć straszenia tutaj nie ma za wiele, bardziej gra stawia na atmosferę niepokoju, a wbrew pozorom lepiej oddziaływuje niż na przykład szkielet wyskakujący z szafy. Nic tylko polecić. Świetny tytuł i na koniec prośba do Bloober Team. Proszę więcej takich rzeczy, więcej PRL-u, więcej przygodówek, więcej tak fantastycznej oprawy i muzyki.